I ściągamy tutaj tylną klapkę, wyciągamy naszą baterię, wyciągamy naszą kartę SIM i kartę pamięci, jeśli oczywiście się znajduje w urządzeniu. W tym przypadku nie mamy karty pamięci, więc sobie darujemy. I teraz zobaczcie, tutaj jest jedna, druga, tu jest trzecia i czwarta śrubeczka. Są to śrubki w tym przypadku krzyżakowe. Odkręcamy sobie je wszystkie. Odkładamy sobie wszystkie na bok i teraz zobaczcie, tutaj po całej długości z wszystkich tutaj stron podwadzamy takim otwierakiem bądź innym płaskim narzędziem plastikowym. Otwieramy tutaj naszą obudowę, a raczej ją podwadzamy. Tutaj zobaczcie, delikatnie tutaj z wszystkich stron podwadzamy. Tutaj dość mocno trzyma na całym dole, widzę, ale już tutaj puszcza. Oczywiście staramy się robić w taki sposób, żeby nie uszkodzić tutaj żadnych elementów na płycie głównej, bo tutaj oczywiście możemy uszkodzić nasze klawisze boczne. Tutaj nasz klawisz aparaciku. No tutaj widzimy, już puściło. No i tak wygląda nasz tylny tutaj korpusik w tym telefonie. No i teraz sobie jedziemy dalej. Tutaj następnie podwadzimy tutaj naszą blaszkę, tutaj osłonkę naszej płyty głównej. Tutaj widzę, że mamy blokady, tu jest jedna blokada. Ale tutaj widzę, nam puściło z naszej taśmy, tutaj, tu widzicie. To możemy sobie od razu tutaj przełożyć. Zobaczymy sobie po drugiej stronie. Tutaj zobaczmy, mamy taśmę główną, odpinamy sobie ją i też odpinamy tutaj antenkę zasięgową w tym miejscu. Tutaj oczywiście staramy się to robić delikatnie, bo tutaj często właśnie można w bardzo prosty sposób tutaj uszkodzić naszą antenkę. No i tak wygląda, jeśli chodzi o płytę główną. W tym przypadku zobaczcie, ona jest tak jakby opancerzona z dwóch stron tutaj osłonkami. I tutaj oczywiście widzicie, mamy nasz aparacik na płycie. Tutaj wyciągamy sobie go, wymieniamy. I wszystkie inne tutaj podzespoły, jak slot karty SIM, tutaj gniazdo ładowania, następnie gniazdo, tutaj kostka naszej baterii. I inne tutaj elementy na płycie głównej, te spoiny, wszystko raczej wymienne, ale w nie taki bardzo prosty sposób. I tutaj zobaczmy nasza tasiemka główna. Tasiemka główna w tym przypadku no jest, widzę, w dobrym stanie, więc troszkę jeszcze posłuży w tym telefonie. No i teraz będziemy dalej tutaj demontować nasz telefon. Tutaj zobaczmy na samym dole po rozsunięciu tego wysuwu widzimy tutaj dwie śrubeczki. Są to śrubeczki też krzyżakowe. Odkręcamy sobie te śrubki. Tutaj jedna i tutaj druga. Pamiętajcie oczywiście, by je tutaj na bok odłożyć w innym miejscu, bo one mogą być tej innej długości i szerokości. Tutaj u samej góry zobaczmy jeszcze, są dwie zaślepki. Tu jest jedna i tu jest druga. Troszkę mi się przyciemniło, widzę, bo znowu się pochmurzyło. No ten rok jest troszkę niestety strasznie pochmurny. Co chwilę jakieś chmury wychodzą. Tu widzimy jedna śrubeczka i tu druga. Odkręcamy te śrubeczki. Tylko od razu mówię, że te śrubeczki są tej innej długości jak te śrubeczki na samym dole, więc sobie odkładamy jeszcze w innym miejscu. Pamiętajcie, że one są dłuższe tutaj u samej góry. Teraz sobie jeszcze przeszukujemy inne śrubki, może w połowie jakieś śrubki się znajdują, ale widzę, że chyba raczej nie ma tutaj już innych śrubek, więc sobie teraz podwadzamy tą naszą przednią obudowę. Tutaj wbijamy sobie
odpowiednie miejsce i staramy się tutaj naszą obudowę odłączyć. Tutaj zobaczmy, że nam puściło cały ten element naszego tutaj przedniego panelu obudowy, całej tej ramki metalowej, tutaj tego wysuwu. I tak to wygląda, jeśli chodzi o ten model telefonu. Tutaj zobaczmy jeszcze, tu nie ma nic tak naprawdę ciekawego, tylko tutaj nakładka klawiaturki, cały ten mechanizm metalowy wysuwu, tu mamy tę sprężynkę, która nam tutaj podtrzymuje i mamy taki efekt właśnie wysuwu. Tu jest jeszcze tasiemka naszej klawiaturki pod spodem numerycznej. I tutaj zobaczmy, możemy sobie wymienić nasz główny głośnik, wibracje. Tutaj mamy płytkę jeszcze naszej klawiatury funkcyjnej. Tu sobie odlepiamy tą zaślepkę, która nam tutaj osłania naszą taśmę. Tutaj zobaczcie taśmę naszego wyświetlacza. Tutaj podwadzamy. I wyciągamy nasz tutaj cały wyświetlacz wraz z tą całą taśmą, która łączy się jeszcze z naszą, tutaj widzicie, wibracją, którą ciężko tutaj odkleić, ale spróbujemy sobie ją tutaj odkleić, może się uda. No i puściło. I tutaj się łączy, tutaj zobaczmy wraz, zobaczmy, tutaj podwadzamy sobie wraz tutaj z głośniczkiem od rozmów. I zobaczmy tutaj cały nasz wyświetlacz wraz z płytką klawiaturki funkcyjnej, cała nasza tutaj taśma. Zobaczcie, jak ona tutaj wygląda. No jeśli chcielibyśmy po prostu tą taśmę wymienić, ona by się po prostu nam uszkodziła, to widzicie, że ona tutaj działa wraz z naszym głośniczkiem, wraz z naszą wibracją. Tutaj odpowiada za wszystkie tutaj praktycznie podzespoły. Może być taka sytuacja, że nie działa nam tutaj wibracja i może być to powodem naszej taśmy. Może być tak, że nie działa nasz głośniczek, no i też chodzi o taśmę. To naprawdę ta taśma tutaj oddziałuje na wszystkie nasze praktycznie podzespoły w tym telefonie. No i oczywiście wyświetlacz to troszkę się rządzi innymi prawami w tym przypadku, no bo widzicie, jest tutaj przypięty do naszej płytki klawiatury tutaj funkcyjnej. No i zobaczmy tutaj, tak się tutaj go wyciąga w bardzo prosty sposób. Dość spory wyświetlacz w tym telefonie. No i to wszystko, jeśli jak widzicie w tym telefonie. Nie jest on taki tutaj bardzo trudnym telefonem, łatwy może też nie. No i teraz spróbujmy sobie zrobić montaż tego telefonu w odwrotnej kolejności. Zakładamy ponownie tutaj nasz wyświetlacz, tutaj w to samo miejsce, w którym się znajdował. Tutaj do końca przesuwamy i mocujemy tutaj na zaczasku. Teraz pamiętajcie oczywiście o tej zaślepce, ona jest tutaj bardzo ważna, żeby w tym miejscu była, by nam tu nie szkodziła nam się tutaj taśma, no i żeby również nam po prostu nie wyskoczyła z tej blokady. Zakładamy to wszystko tutaj ponownie w to samo miejsce, w którym się znajdowało, ale wcześniej pamiętajmy oczywiście, żeby tutaj przetrzeć nasz wyświetlacz, to jest ewentualnych odcisków palców, z naszego tutaj kurzu i innych zanieczyszczeń. I przykładamy sobie wszystko z powrotem